Ostatnio dostałem paczkę od Seven Rims z kolejnymi mikrofonami bezprzewodowymi do testu. Tym razem jest to model, można powiedzieć, półkę wyżej od tego, co poprzednio testowałem. Dokładnie jest to iRay Devu 10 i na dodatek dostałem nie tylko jedną sztukę, ale dwie. Druga jest tutaj zafoliowana i może ona trafić w Wasze ręce. A w jaki sposób? Tego dowiecie się, oglądając materiał do końca. Na wstępie wspomnę jeszcze, że mam dla Was kod rabatowy obniżający cenę wszystkich produktów Seven Rims o 10% w sklepie Mitoya. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do recenzji. Od tego momentu też przełączę się na mikrofony Seven Rims, także do końca filmu będziecie mogli oceniać jakość ich dźwięku. Mikrofon już podpięty, więc lecimy. Cały zestaw zapakowany jest w fajne materiałowe etui. Wewnątrz znajdziemy stację ładującą, a w niej dwa nadajniki oraz jeden odbiornik. Oprócz tego są także dwa deadcaty, kabel USB-C do USB-C z adapterem na USB-A, kabel mini jack z dwiema wtyczkami TRRS oraz instrukcja obsługi. Po dołączonych do zestawu kablach można już zacząć się powoli domyślać, że odbiornik ma dwa wyjścia audio. Jedno cyfrowe poprzez USB-C do podłączenia np. smartfona czy komputera oraz drugie analogowe wyjście poprzez jack 3,5 mm do podłączenia np. aparatu. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że nie każdy aparat może być kompatybilny z kablami TRRS, czyli takim, który jest dołączony do zestawu. No i w takim przypadku możliwe, że będziecie musieli dokupić kabel TRS. Nie jest to duży koszt, ponadto u mnie na przykład z Sony A7 IV nie ma problemów i kabelek TRRS również działa. Co istotne, oba wyjścia działają równolegle, co oznacza, że na przykład nagrywając na telefon przez USB-C możemy też do wyjścia jack podłączyć słuchawki i przynajmniej w teorii użyć ich jako odsłuchu. Mówię, że w teorii, ponieważ w praktyce większość, o ile nie wszystkie słuchawki podłączane na jacka będą w takiej sytuacji grały po prostu za cicho, aby sensownie użyć ich do odsłuchu, a dzieje się tak dlatego, że jest to wyjście liniowe, a nie takie ze wzmocnieniem dedykowane dla słuchawek. Idąc dalej, duże pokrętło na odbiorniku służy do płynnej regulacji głośności wyjścia i działa to bardzo fajnie, jednak według mnie brakuje wokół tego pokrętła jakiejś skali, do której można byłoby się odnieść i zapamiętać jakieś swoje konkretne ustawienia. Wystarczyłoby, że po prostu byłyby to kreski co kilka milimetrów i dzięki temu moglibyście sobie ustalić, że na przykład na kresce 5 jest idealna głośność do nagrywania na Waszym smartfonie, a na kresce 8 czy 10 jest idealnie do nagrywania na aparat. Na boku znajdziemy jeszcze dwa przyciski. Lewy zmienia tryb pomiędzy mono a stereo. W pierwszym z nich dźwięk z obu mikrofonów nagrywany jest razem, czyli zmiksowany na lewym i prawym kanale. Natomiast w trybie stereo mikrofony nagrywane są oddzielnie od siebie, co w niektórych przypadkach może ułatwiać postprodukcję. Jeżeli chodzi o prawy przycisk, to ten włącza moduł Bluetooth i jest to dosyć ciekawe, bo za pomocą Bluetootha możemy podłączyć do odbiornika na przykład telefon i puścić muzykę ze Spotify'a, aby nagrywała się razem z dźwiękiem mikrofonów. Może dzięki temu lecieć sobie w tle. Może Wam to zademonstruję, jak to działa. Muszę tylko odpalić Bluetootha. Dobra, Bluetooth, jak widzicie, jest już podłączony. I teraz, jeżeli przejdę do Spotify, odpalam muzykę. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, raczej nie jest. No i muzyka odtwarza się z telefonu, leci to sobie w tle. I co tu dużo mówić? Jest to dosyć ciekawa opcja, aczkolwiek raczej dla mniej zaawansowanych użytkowników i do jakichś prostszych zastosowań. No bo osoba bardziej zaawansowana podłoży sobie raczej muzykę w postprodukcji, tak jest znacznie lepiej. Ale ktoś, kto nie robi jakiegoś specjalnego montażu, czy może po prostu odpala sobie prostego live'a na Instagramie czy TikToku, to jest funkcja dla niego, bo po prostu w łatwy sposób można sobie odpalić z telefonu
muzykę i to po prostu na takim live streamie będzie działać. Przechodząc do nadajników, te tak samo jak odbiornik posiadają USB-C, które oprócz doładowania poza etui może posłużyć także jako odsłuch, jeżeli podłączymy do niego słuchawki na USB-C. Jednak jest to według mnie mało użyteczna opcja odsłuchu, no bo tak naprawdę skorzystać może z niej tylko ta osoba, która ma przypięty ten mikrofon. Nagrywam jeszcze małą, szybką aktualizację, ponieważ w trakcie montażu jedna rzecz zwróciła moją uwagę, która mi umknęła przed nagraniem głównego materiału. Chodzi o to, że odsłuch w nadajnikach działa tak, że słyszymy na słuchawkach nie tylko to, co dany mikrofon nagrywa, ale słyszymy dźwięk z obu mikrofonów oraz z Bluetootha. Także wystarczy, że podłączymy sobie na przykład taką przejścióweczkę z USB-C na jack 3,5 mm. Do tego wpinamy słuchawki. Jeżeli nie używamy jednego z nadajników, to możemy go wyciszyć i w tym momencie taki nadajnik służy nam jedynie do odsłuchu, który jest wystarczająco głośny, nie to co odsłuch przez jacka w odbiorniku. To po pierwsze. No a po drugie słyszymy wszystko. I z tego mikrofonu, i z tego, gdyby był niewyciszony, i muzyka, która może lecieć przez Bluetootha na odbiornik. Także jednak można znaleźć na pewno jakiś sposób na użycie tego. Jedna tylko sprawa, taka przejściówka, przynajmniej dokładnie ta, którą mam, działa jedynie z nadajnikami i nie działa u mnie z odbiornikiem. Oprócz tego są także dwa przyciski. Jeden do wyciszania mikrofonu, a drugi do zmiany trybu dźwięku. Tryby są 3 i o aktywnym informuje świecąca dioda na froncie. Teraz może odepnę mikrofon, bo chciałbym Wam pokazać, jak te tryby działają. Więc będę trzymał mikrofon cały czas w takiej samej odległości od siebie. Aktualnie aktywny jest tryb standardowy, czyli ten, który słyszycie od początku filmu. Drugi tryb to aktywna redukcja szumów, którą właśnie włączyłem i tutaj w mieszkaniu ogólnie mam dosyć cicho, więc być może nie będzie słychać zbyt dużej różnicy, jeżeli chodzi o szumy. Natomiast mój głos może teraz być troszkę bardziej wypłaszczony, że tak powiedzmy. Na pewno ten mój głos nie jest aż tak idealny jak w trybie standardowym. Trzeci tryb natomiast to tryb reverb, czyli dodawania pogłosu. I myślę, że to tak samo jak opcja z Bluetoothem w odbiorniku jest raczej funkcją przeznaczoną dla mniej zaawansowanych użytkowników. Czas pracy zarówno odbiornika, jak i nadajników powinien według producenta wynosić do 7,5 godziny, a stacja ładująca powinna być zdolna do jednokrotnego ponownego naładowania, co by oznaczało, że z przerwą na ładowanie mamy łącznie około 15 godzin działania bez podłączenia do gniazdka. Nie mierzyłem tego jednak dokładnie w rzeczywistości, więc jakieś rozbieżności mogą się tutaj pojawić. Poziom akumulatora w stacji ładującej wskazują 4 diody na przednim boku, a ponadto po otworzeniu stacji sygnalizowane jest za pomocą koloru niebieskiego lub czerwonego, czy dane urządzenie jest naładowane w pełni, czy może jeszcze się ładuje. A teraz zrobimy sobie szybki test, jaki te mikrofony mają zasięg i postaram się to zrobić naprawdę mega szybko, bo jak widzicie jest dosyć zimno. W takie śnieżne warunki jeszcze chyba nigdy tego testu nie robiłem. Nagrywam teraz z telefonu, więc możecie posłuchać, czy jest jakaś większa różnica, czy nie, między wyjściem analogowym na aparat, a tym cyfrowym poprzez USB do telefonu. Nie chciało mi się w ten mróz wyciągać aparatu. No więc tak, producent deklaruje, że mikrofony te mają zasięg do 100 metrów na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w linii prostej między nadajnikiem a odbiornikiem. No więc klasycznie, jak to ze wszystkimi innymi mikrofonami, będę oddalał się tyłem, także ja będę zasłaniał tą linię prostą między nadajnikiem a odbiornikiem, ale co jakiś czas będę się odwracał i będziemy sprawdzać, jak ten zasięg wygląda. No więc odwracam się i zaczynamy test. Najpierw dojdę do tego pierwszego drzewka, to będzie odległość mniej więcej 11 metrów. Tak telefonem i mapami Google sobie mierzę. Także stoję tyłem, mam nadzieję, że jeszcze mnie słychać. Odwracam się przodem, robimy test, czy mnie słychać, czy nie. No i lecę dalej. Teraz pójdę na odległość, dajmy na to 25 metrów. Ok, jestem mniej więcej na 25-30 metrów mniej więcej. Odwracam się przodem.
Pytanie, czy mnie słychać, czy nie. Ok, jestem na 50 metrach, odwracam się przodem. Nie wiem, czy było mnie słychać do tej pory, czy nie było i czy w ogóle teraz słychać. No i ok, odwracam się tyłem. Kolejny przeskok zrobimy na 75 metrów. Ok, jestem mniej więcej na odległości 75-80 metrów. Odwracam się przodem. Fajnie byłoby, gdyby nadal było mnie słychać. Jest to już odległość, której raczej nikt nie wykorzysta. No ale ma być do 100 metrów, to sprawdzamy. Odwracam się tyłem i lecę już w tym momencie do 100 metrów. Dobra, jestem. Nawet bym powiedział, że chyba na 105 się zapędziłem. I odwracam się przodem. Pytanie, czy mnie słychać, czy nie. Nie wiem, bo jeszcze tego testu nie robiłem. A teraz rozpoczynam powrót do telefonu. Ogólnie możemy zrobić też jeszcze jeden test, czyli jak ten mikrofon brzmi z redukcją szumów, bo w domu mogło to wielkiej różnicy nie robić, natomiast na dworzu już trochę szumów jest. Więc przełączam teraz ten tryb na OK. Przełączyłem. Jest teraz usuwanie szumów. Nie wiem, na ile to otoczenie się zmieniło, bo do tej pory testy odszumiania robiłem tylko i wyłącznie w domu. No ale że tam mam naprawdę cicho, to tak naprawdę żadne szumy nie znikały. Za to lekko zmieniał się mój głos na minus, no bo tak to najczęściej aktywna redukcja szumów działa, że niestety ten głos troszkę traci na jakości. A jak to tutaj będzie wyglądać, to Wy teraz słyszycie, a ja przekonam się po powrocie do domu, do którego spadam, bo zamarzam. Jak widzieliście, z zasięgiem nie było żadnych większych problemów, nawet na dużej odległości i gdy byłem odwrócony tyłem. A więc myślę, że jest to dobry zestaw mikrofonów bezprzewodowych, który spokojnie możecie wykorzystać, niezależnie od tego, czy robicie proste TikToki smartfonem, czy może nagrywacie aparatem jakiś film na YouTube'a. Mniej zaawansowane osoby na pewno docenią takie funkcje jak Bluetooth, usuwanie szumu, czy też dodawanie pogłosu. Natomiast osoby bardziej zaawansowane, które robią takie rzeczy w postprodukcji, na jakość dźwięku raczej też narzekać nie będą, szczególnie biorąc pod uwagę cenę, która wynosi aktualnie 449 zł, a po wpisaniu mojego kodu rabatowego w sklepie Mitoja cenę tą obniżycie o 10%, czyli do 404 zł. Jeżeli jednak uważacie, że tylko za darmo jest uczciwą ceną, to zapraszam Was na Instagrama TechTesta, na którym właśnie startuje mały konkurs, w którym możecie wygrać nowiutką, zafoliowaną sztukę Seven Rims iRay DW10. Wszystkie szczegóły będą na Instagramie, więc tutaj już nie będę o tym opowiadał. Link macie w opisie pod filmem, tak samo jak kod rabatowy. No i co? Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że recenzja Wam się przydała, więc nie zapomnijcie o łapce w górę, zasubskrybowaniu kanału. No i widzimy się w następnych materiałach.